Witajcie, rodacy. Wydaje mi się, że właśnie znalazłem elektryczną dyskorolkę w najlepszym stosunku jakości do ceny, czyli Vril F1. Zapraszam do recenzji. Paczka z Chin przyleciała do mnie w 9 dni w bardzo dobrym stanie. Miło również, że producent obszedł odprawę celną, więc nie będziemy musieli płacić żadnych podatków. Po otwarciu paczki całość jest zabezpieczona wzorowo na czas transportu twardą gąbką. Poza samą elektryczną deskorolką znajdziemy tam dodatkowo zasilacz do ładowania deski z małą lampką LED, byśmy wiedzieli, kiedy całość jest gotowa do drogi, komplet wizytówek producenta. Mamy oczywiście krótki kabelek USB, by ładować nasz pilot, o którym powiem już niebawem, a ostatnim dodatkiem jest klucz do naszych traków. Tak wygląda nasz Vril F1 od razu po wyjęciu i pierwsze co odczuwamy to ciężar. Deska waży bowiem 7,5 kg i ma prawie metr długości. Od góry jest pokryta takim szorstkim materiałem, jakby papierem ściernym, by dużo lepiej nasze buty przylegały do deka. Sam dek jest zrobiony z 7 warstw klonu i musicie zwrócić uwagę na to, że nie jest to płaska powierzchnia, jak w przypadku większości desek. Mamy tutaj środek bardziej wklęsły, a boki wypukłe. Wszystko po to, abyśmy pewniej poruszali się tą deskorolką, a ewentualne niechciane poruszenie naszej nogi podczas jazdy nie powinny tutaj występować. Te elementy według producenta to cechy najbezpieczniejszej deski na rynku, no ale o tym przekonamy się po testach. Na spodzie dechy oczywiście mamy traki. Niestety nie mam pojęcia, jakie one są dokładnie, bo producent nie podał takich informacji, ale wiem, że sporo konkurencji, jak na przykład Wogo 2S, posiada identyczne. Jeżeli chodzi o zastosowane łożyska, to są one kompletnie niesłyszalne, co oczywiście jest plusem. Idąc dalej, mamy osłonkę, w której znalazła się cała elektronika i akumulator. W mojej wersji jest to standardowa 4 Ah bateria, która może pozwolić nam przejechać od 15 do 20 km, co jak dla mnie jest bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli jednak chcemy dłuższej jazdy, to producent za dopłatą może Wam dorzucić bardziej pojemny akumulator. Z boku tej skrzynki znalazł się włącznik deski, jak i wtyk do ładowania akumulatora. Dla Waszej ciekawości przedstawiam jeszcze linijkę, byście zobaczyli, jak wysoka jest cała konstrukcja. Z tyłu mamy nasz podwójny napęd, łącznie 500 W mocy na koła o średnicy 90 mm i 55 mm szerokości. Czy to zatem dużo? Otóż bardzo, bowiem deska może rozpędzić się maksymalnie do 40 km na godzinę i bez problemu pokonuje około 30-stopniowe wzniesienia. Vril F1 sterujemy za pomocą takiego małego pilota. Na bocznej ściance mamy przełącznik, który odpowiada za kierunek rotacji silników, czyli albo do przodu, albo do tyłu. Kawałek wyżej jest pokrętło od obrotów, ten ma taki fajny opór i bardzo dobrze się sprawdza w praktyce. Z przodu guzik z dźwignią odpowiada za jeden z 3 trybów prędkości 20, 30 albo 40 km na godzinę. Ostatnim tradycyjnie włączamy albo wyłączamy pilot. No dobra, wszystko na papierze sugeruje, że mamy elektryczną deskorolkę naprawdę dobrą, jednak czy na pewno? Ostatnim testem przed jazdą było zobaczenie, jak elastyczny jest dek. Ja aktualnie ważę 84 kg i jak widzicie nie mogę jej połamać, a elastyczność jest tutaj całkiem spora. Zabieram zatem ją na testy. Komfort jazdy jest naprawdę spory. Elastyczny 7-warstwowy dek eliminuje drgania bardzo przyzwoicie i dobrze sprawuje się na nierównej powierzchni, a jak wiecie tej w Polsce jest pod dostatkiem. ESC, które w głównej mierze jest odpowiedzialne za przyspieszanie, działa płynnie i nie doświadczymy tutaj żadnych szarpnięć, przerwań czy innych dziwnych zachowań, nawet jak najedziemy na jakieś kamienie czy piasek, który może powodować uślizgi tylnej osi. Jeżeli chodzi o hamulce, to tutaj są one w sam raz, to znaczy, że jadąc na przykład 30 km na godzinę, no i gdy wybiegnie nam dziecko, wciskając hamulec nagle nie wyskoczymy jak z armaty, a powoli i sukcesywnie będziemy dohamowywać z coraz większą mocą. Hamulce mają jeszcze jedną ciekawą funkcję, niczym bolidy Formuły 1. Mianowicie podczas hamowania energia, która jest wytwarzana, zostaje dodana do baterii, więc w pewnym stopniu podczas jazdy będziemy nasz akumulator ładować. Sporo też słyszałem, że niektóre deski nagle tracą łączność z pilotem, co skutkuje bardzo często natychmiastowym lądowaniem twarzą na betonie.
Ja tą deskę mam 2 tygodnie, dziennie około 10 km przejeżdżałem, no i ani razu coś takiego mi się nie przytrafiło. To w takim razie pytacie pewnie, czy ma ona jakieś wady? No cóż, może nie tyle co wady, a brakuje mi jej kilku funkcji, które gdzieś podpatrzyłem u konkurencji. Tak więc szkoda, że na spodzie nie mamy ekstra portu USB do ładowania np. naszego telefonu. Jak jesteśmy na jakiejś górce, to deska nam zjedzie, a widziałem, że niektóre ESC załączają wtedy automatycznie hamulce. Jeżeli nigdy nie mieliście takiej deski, to dla waszej świadomości powiem, że taki sprzęt nie nadaje się do jazdy po trawie czy piachu. Oczywiście przez kawałek przejedziecie, ale na dłuższą metę jest to bardzo ciężka sprawa. Reasumując, nie wydaje mi się, że w cenie 1500 zł znajdziecie deskę lepszą od tej. Dek jest z wcięciami, co daje nam większą pewność i komfort podczas skręcania. 7-warstwowy klon jest elastyczny i dobrze oddziela wibracje. Moc, tutaj mamy jej pod dostatkiem, jadąc 40 km na elektrycznej deskorolce nieraz zobaczycie śmierć przed oczami. Fajnie też, że obudowanie baterii i elektroniki nie jest wysokie, więc deska ma spory prześwit. Jest to naprawdę dobry produkt i jeżeli szukacie deski w tej cenie, to VReal F1 będzie na pewno dobrym wyborem. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.